Cześć, na poprzednim filmie omówiłem proces instalacji Windowsa Millennium w angielskiej wersji językowej na laptopie Dell D800. Tym razem skupimy się na polskiej dystrybucji, ponieważ jej wgranie wymaga nieco innego podejścia. Na sam sposób instalacji wpadłem nieco przypadkiem, ale zakładam, że skoro u mnie zadziałało i to kilkukrotnie, to powinno zadziałać u każdego. W opisie umieściłem linki do wszystkich wykorzystanych sterowników. W przypadku pytań zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam też do pozostawienia lajka i subskrybowania kanału. Będzie to dla mnie dodatkowa motywacja do przygotowywania nowych materiałów. Proces instalacji zaczynamy analogicznie jak dla systemów w wersji angielskiej. Kluczowe znaczenie ma tu wybór odpowiedniej wersji okienek, to jest Full OM, wypalonej na płycie CD-RW. Po szczegóły odsyłam do pierwszego filmu. Wcześniej zachęcam do przygotowania sobie pożądanych partycji i sformatowania dysku z wykorzystaniem narzędzia Super F-Disk, który jest dużo szybszy od narzędzi wbudowanych w instalator Windowsa. Kluczowy dla całej zabawy jest moment tuż po zakończeniu skanowania dysku. Teraz należy podmienić płytę w napędzie na polską wersję systemu, a następnie wcisnąć Enter. To wszystko. Dodam tylko, że na tym etapie może być to już dowolna płyta, oryginał lub kopia bezpieczeństwa na płycie CD-R lub CD-RW. Już na etapie montowania tego filmu przyszedł mi do głowy jeszcze inny pomysł. Mianowicie postanowiłem zgrać zawartość polskiej płyty instalacyjnej na dysk twardy i z niego odpalić setup. To podejście zakończyło się jednak niepowodzeniem. Druga próba instalacji z dysku twardego poprzedzona została podmianą katalogu ze sterownikami na ten pochodzący z wersji Full OM. Ten sposób również zawiódł, więc pozostała instalacja z płyt. Proces instalacji nie jest skomplikowany i pozwoliłem go sobie przyspieszyć. Od tego momentu część ujęć będzie pochodziła z Grabera. Moim zdaniem są one bardziej wyraźne, więc tam, gdzie będzie to możliwe, będę się nimi posługiwał. OK, po paru minutach mamy zainstalowany system. Podobnie jak w przypadku wersji angielskiej, także wersja polska wymaga aktualizacji. Tym razem posłużymy się jednak inną paczką przeznaczoną dla systemu w naszej wersji językowej.
Sama paczka jest o tyle ciekawa, że zawiera kilka dodatkowych komponentów, jak Windows Media Player w wersji 9, Internet Explorer w wersji 6 czy DirectX w wersji 9.0c. Całość instalacji zajmie parę minut i wymaga od czasu do czasu zatwierdzenia poszczególnych kroków. Update możemy bez problemu zainstalować np. z pendrive'a, ale jeżeli wolicie zrobić to z płyty, wcześniej musicie zamontować napęd Compo. Należy tylko pamiętać, że po instalacji driverów chipsetu ten krok i tak trzeba będzie powtórzyć. Jeśli jednak istnieje potrzeba dostępu do płyty już na tym etapie, to wchodzimy do panelu sterowania, System, Menadżer urządzeń, następnie odnajdujemy standardowy podwójny kontroler PCI IDE i klikamy Właściwości. Przechodzimy do zakładki Zasoby, odznaczamy Używaj ustawień automatycznych, na samym dole odszukujemy zakres wejścia-wyjścia i wciskamy Zmień ustawienia. Obok boksu Wartość klikamy strzałkę do góry lub do dołu tak długo, aż pojawi się informacja o braku konfliktu. Wciskamy OK. Potwierdzamy kolejne kroki i czekamy, aż system się zresetuje. W kolejnym kroku możemy przystąpić do instalacji sterowników chipsetu. Testowałem sterowniki Intela w wersji 5.0.2 oraz 6.3 i polecam te z 6. Po instalacji następuje kolejny restart, a my dostajemy informację o wykryciu poszczególnych komponentów. Następnie potwierdzamy konieczność ponownego uruchomienia systemu. Tak jak wspominałem, instalacja sterowników chipsetu powoduje konieczność ponownego montażu napędu Compo. Powtarzamy więc wcześniejsze kroki i restartujemy komputer. W tym miejscu warto też wymusić tryb DMA dla dysków, który znacznie przyspieszy transfery. W tym celu uruchamiamy panel sterowania, System, Menadżer urządzeń, stację dysków, ID dysk i klikamy Właściwości, następnie Ustawienia i zaznaczamy DMA. Oczywiście następuje kolejny reset, a my przechodzimy do następnego kroku. Przeprowadzimy w nim instalację karty muzycznej. W tym celu wykorzystamy jedną z paczek sterowników, które zostały stworzone przez zapaleńców. Oczywiście link w opisie. Przechodzimy do panelu sterowania, System, Menadżer urządzeń i zaznaczamy PCI Multimedia Audio Device, następnie Właściwości, Sterownik i Aktualizuj sterownik. Następnie wybieramy opcję Podaj lokalizację sterownika i wskazujemy ją. Wcześniej odznaczyłem domyślne źródło instalacji, głównie dla wygody, bo zanim Windows przemieli płytę CD minie kilka sekund.
Możemy oczywiście zaznaczyć cały katalog, ale akurat w tym przypadku wiem, że optymalne sterowniki znajdują się w folderze driver d a01100. Dalej, dalej. Ponieważ wcześniej przy update'cie systemu zainstalował się DirectX, system zapyta teraz, czy pozostawić nowszą wersję dwóch plików. Następnie kończymy proces i restartujemy komputer. W menadżerze urządzeń pozostały nam jeszcze dwa wykrzykniki. Sterowniki do obu urządzeń mamy we wcześniej użytej paczce. Trzeba jednak pamiętać, aby tym razem wskazać tylko folder D i za każdym razem zresetować system. W tym miejscu warto podkreślić, że czytnik kart rozszerzeń najprawdopodobniej w ogóle nie będzie działał, ale nie mam tego jak sprawdzić. Na forum Wogons w wątku poświęconym Dellowi D600 wszyscy raczej zgłaszali problem z tym komponentem. Z drugiej strony zgłaszano też problemy z dźwiękiem, a ten działa, więc trudno przesądzić. Tak czy tak, ja nie mam jak tego sprawdzić i nie mogę ogłosić pełnego sukcesu w tym zakresie. Została nam jeszcze karta graficzna. Wiem już, że na tym etapie pojawi się mały problem z graberem, więc zanim przejdziemy do instalacji GeForce'a, sprawdzimy transfery na dysku. Tym razem system zainstalowałem na karcie microSD umieszczonej w specjalnym adapterze. Porównamy to z osiągami standardowego dysku talerzowego, na którym zainstalowałem angielską wersję systemu. To, co rzuca się w oczy, to bardzo krótki czas dostępu na poziomie 0,37 ms, ale też dość niskie prędkości odczytu w okolicach 20 MB na sekundę. Dla porównania dysk talerzowy ma wyższe prędkości odczytu, średnio w okolicach 30-35 MB na sekundę, ale zdecydowanie gorszy czas dostępu na poziomie 10 ms. Osobiście dla mnie system na karcie SD działa nieco szybciej, ale być może to moje subiektywne odczucie. Ok, kolejny krok, karta graficzna. Oryginalne sterowniki NVIDIA kompletnie nie chciały współpracować z urządzeniem. Postanowiłem więc wykorzystać Omega Drivers w wersji 1.4.5.2.3. Z dostępnych opcji wybrałem Quality, Po instalacji klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpit i wybieramy ostatnią opcję, czyli właściwości. Następnie ustawienia. Po raz kolejny wybieramy opcję zaawansowaną, wymuszając wskazanie lokalizacji sterownika. Klikamy dalej i zaznaczamy ostatnią opcję, wyświetl listę wszystkich sterowników. W następnym kroku klikamy z dysku i wskazujemy miejsce instalacji sterowników Omega, domyślnie Program Files. Tak jak wcześniej wybieramy Quality, opcji wydajność nie testowała. Po chwili zostaniemy poproszeni o wskazanie naszej karty graficznej, w tym przypadku będzie to GeForce 4 Ti 4200 bez opcji AGP razy 8. Klikamy OK i dalej. System poprosi nas o wskazanie lokalizacji pliku DirectX CPL, który znajduje się w katalogu ze sterownikami Omega. To wszystko, restartujemy komputer. Tak jak przy okazji angielskiej wersji systemu, tak i teraz laptop w połączeniu z Windowsem Millennium i Graberem zaczął domyślnie wyświetlać obraz na wyjściu VGA jako ekranie głównym. Ekran laptopa mógł być wykorzystywany wyłącznie w trybie rozszerzonym.
Po restarcie mamy możliwość konfiguracji nakładki NView, po czym możemy ustawić rozdzielczość ekranu. Tu spora niespodzianka, bowiem na zewnętrznym ekranie graberze możemy ustawić nawet 1920 na 1080. W praktyce nie mogłem tego przetestować, ponieważ do laptopa miałem podłączony splitter, a do niego monitor 1600 na 1200, później drugi, inny monitor o rozdzielczości 1280 na 1024. Drugim podłączonym urządzeniem był właśnie graber. Monitor za nic nie chciał pracować w rozdzielczości 1920 na 1080, zaś graber nie wyświetlał poprawnie obrazu w rozdzielczości 1600 na 1200. Chwilę pobawiłem się ustawieniami, po czym ostatecznie zdecydowałem się na rozdzielczość 1024 na 768. Czas na małe benchmarki. Na pierwszy ogień poszedł 3D Mark 2001. W rozdzielczości 800 na 600 uzyskałem 10403 punkty. Zaburzając lekko chronologię ujęć, wrzucę teraz wynik z testu w rozdzielczości 1280 na 800, uzyskany już na odpiętym graberze. A few moments later. Jak widać, jest to 7778 punktów. Czas na Quake'a 2. Ustawienia 800 na 600 i OpenGL. Wynik to prawie 468 klatek. W rozdzielczości 1024 na 768 udało się uzyskać 347 klatek. W rozdzielczości 1600 na 1200 graber nie przechwycił ekranu w sposób prawidłowy. Ale jak widać na zdjęciu uzyskałem prawie 167 klatek. Drugą testowaną grą będzie Redneck Rampage, głównie po to, żeby udowodnić, że laptop nadaje się także do obsługi gier z ery MS-DOS.
W rozdzielczości 800x600 zabawa oscyluje w okolicach 90 klatek ze spadkami do 60. Zakładam, że wynika to z optymalizacji samej gry, skoro w Quake'u było to ponad 400 klatek. Podsumowując sekcję testów, uważam te wyniki za więcej niż satysfakcjonujące. Na poprzednim filmie pominąłem zagadnienie instalacji sieci, Wi-Fi i Bluetooth, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby się nad tym pochylić teraz. Jeśli ktoś bardzo potrzebuje dostępu do wyżej wymienionych, to da się to zrobić, a przynajmniej częściowo da się to zrobić. W moim przypadku zaczynamy od zmiany ustawień BIOSu, bowiem wcześniej wyłączyłem te moduły. Po uruchomieniu Windowsa system zgłosi wykrycie nowego sprzętu. Zaczniemy od instalacji Bluetooth. W tym zakresie jesteśmy mocno ograniczeni i w zasadzie poza Blue Soleil nie możemy liczyć na inne oprogramowanie, aczkolwiek mogą się mylić. Odpalamy instalkę, czekamy kilka minut na zakończenie całego procesu. Tu jednak ważna uwaga, mimo że po instalacji widoczne były urządzenia, z którymi mogłem się połączyć, to jednak nie byłem w stanie tego zrobić. Na przykład w przypadku myszki program nie chciał przyjąć żadnego pinu. Być może to specyfikacja moich peryferiów, trudno powiedzieć. Sukces jest więc połowiczny. Dużo lepiej wygląda sprawa sieci i bez problemu udało się zainstalować kartę sieciową. Myślę, że wszystko widać na filmie.
Podobnie było z Wi-Fi. Podlinkowana w opisie filmu paczka zawiera zarówno sterowniki, jak i aplikację do zarządzania znalezionymi sieciami. Najpierw instalujemy drivery i resetujemy system. Następnie z katalogu Apps instalujemy aplikację ProSet i restartujemy system. Poza ujęciem doinstalowałem sobie jeszcze Operę. Jak widać, po nawiązaniu połączenia udało odpalić się zarówno stroną Google'a, jak i stronę Piteusza. Ostatnim urządzeniem w menadżerze, które wymagałoby instalacji, jest modem. Niestety z mojej wiedzy nie jest to możliwe, nie ma sterowników do tego urządzenia dla systemu z rodziny Windows 98, ale nie wiem, czy jest to jakikolwiek problem w 2022 roku.
Ok, mamy już prawie wszystko. Pozostaje jeszcze kwestia ustawienia optymalnej i maksymalnej rozdzielczości ekranu, to jest 1280 na 800. Tak jak już mówiłem, laptop połączony jest do Grabera przez splitter, do którego podłączony jest jeszcze monitor. Inaczej niestety nie dało się tego rozwiązać. Czas wszystko rozłączyć i skonfigurować ekran jak należy. Pewnym problemem przy instalacji wyżej wymienionych sterowników karty graficznej jest to, że maksymalna rozdzielczość możliwa do uzyskania na nich to 1024 na 768, a jak wiemy ekran może pracować w rozdzielczości 1280 na 800. Oczywiście nie będzie to problem dla wszystkich, ja jednak będę chciał wycisnąć z matrycy maksimum. W tym celu posłużę się aplikacją PowerStrip. Wykorzystałem aplikację w wersji 3.90. Po jej instalacji i uruchomieniu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie programu w zasobniku systemowym. Następnie szukamy opcji profile wyświetlania i konfiguracja. Opcje zaawansowane, własne rozdzielczości. Poszukujemy rozdzielczości 1280 na 800. Klikamy Dodaj nową rozdzielczość i potwierdzamy następne kroki. Po restarcie komputera będziemy w stanie wybrać pożądaną rozdzielczość. To wszystko, mamy w pełni skonfigurowany system. Sam Dell D800 to bardzo fajny sprzęt. Wciąż stosunkowo tani, w sierpniu 2020 roku były to okolice 50 zł, ale bardzo dobrze spasowany i wydajny. Moim zdaniem retro na pełnej i to bez dwóch zdań. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do końca filmu. Podwójne dzięki dla tych, którzy obejrzeli także pierwszy film. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, dajcie znak w sekcji komentarzy, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał. Oczywiście wciskając też dzwoneczek. Do następnego razu, cześć!